Cześć. W okresie koronawirusa, który obecnie rządzi, sporo osób zadaje sobie pytanie, w jaki sposób oczyścić dłonie, ale co bardzo istotne, sporo osób zastanawia się nad smartfonami. Bardzo dużo modeli smartfonów ma certyfikat ochrony IP67 czy 68 lub też inne, które zabezpieczają smartfony przed wodą, wilgocią, piaskiem, pyłem. W związku z czym, jeżeli chodzi o mnie, mam Samsunga Galaxy S7 już około 4 lat. Bardzo często czyszczę go po prostu pod kranem za pomocą wody, mydła, gąbki i od około 4 lat nigdy z nim nie było żadnego problemu. Jak widzicie, on już nie wygląda jak nowy, raz tu mocno upadł, ale wszystko działa bez problemu. Tutaj przycisk wygląda jak pogryziony, ale to nie jest moja sprawka, to samo tak się po prostu zrobiło. Widziałem to też u innych użytkowników, lecz nie ma to znaczenia. Z naszych rąk różnego rodzaju zabrudzenia, czy to kichniemy, kaszlniemy, cokolwiek, wirusy, bakterie, wszystko się tutaj zbiera. Czy to na ekranie, czy tutaj przy głośniku, czy tutaj w różnych zakamarkach. Jeżeli używamy jakiegoś etui, to wszystko tutaj przechodzi. No i oczywiście jest brudne, zanieczyszczone. W jaki sposób oczyścić? Ja to robię bardzo prosto. Myślałem, że sporo osób tak robi, jednak bardzo dużo osób kupuje smartfony, różne urządzenia ze względu na to, że są wodoszczelne, a nigdy pod wodę nie włożyły, bo się boją. Oczywiście jest zawsze ryzyko, że coś się stanie. Ja się nigdy tego nie boję. No i jak ja czyszczę smartfon? Po prostu ściągam sobie z etui, to jest w miarę normalne. Tu zobaczcie etui, tak wygląda smartfon po prawie 4 latach. Świetny jest, S7 jest nadal świetna, mimo że S20 jest na rynku. No i po prostu włączam ciepłą wodę, czekam aż będzie ciepła woda, bo pod zimną nie ma sensu w ogóle czegokolwiek myć. Korzystam z gąbki, to jest bardzo przydatne urządzonko. Czekam aż będzie ciepła, o już jest gorąca. Troszeczkę zmniejszymy. O. Bierzemy sobie mydło, ja używam Protexa antybakteryjnego. W ten sposób. I bez żadnych obaw używam, a z drugiej strony mam pewność, że moje urządzenie rzeczywiście jest coś warte za coś, za co zapłaciłem. No i po prostu czyszczę. Nie mam tutaj żadnych nigdy obaw, nigdy nic się z S7 nie wydarzyło. Tak więc S7, S8, S9 i inne smartfony wiem, że są wodoszczelne. W związku z czym zobaczcie, wszystko czyszczę. Jedyny minusowy, czy też niedobry efekt jest taki, że przez około godzinę głośnik, mikrofon działa tak w sposób wytłumiony, ponieważ membrany, które tam się znajdują, no oczywiście będą mokre, w związku z czym trzeba się spodziewać tego, że po takim czyszczeniu smartfon warto odłożyć, nie na grzejnik, tylko po prostu odłożyć w temperaturze pokojowej. Trochę wody się marnuje, jak widzicie, ale chcę Wam pokazywać, o co chodzi. Od razu taki smartfon jest po prostu czysty, przycisk czysty, tutaj wszystkie szpary, wszystko oczyszczone. I to jest bardzo istotne. Ja się nigdy tego nie boję i nigdy nic się z tym smartfonem nie wydarzyło. Zobaczcie, jak ja to czyszczę. To nie jest jakaś taka zabawa tak delikatnie czy coś, pobawię, tylko porządnie. Tu mamy port USB, mikro USB, głośnik, gniazdo słuchawkowe. Tu proszę bardzo, wszelkie zakamarki, wszystko zostanie dokładnie oczyszczone. I w ten sposób tak samo z etui. Dokładnie wszystko czyścimy. Jak widzicie, smartfon się teraz płucze. No i tak można robić, no przynajmniej ja tak robię. Raz na tydzień, czy to w domu, czy to w pracy, gdziekolwiek jestem. Jak komuś o tym mówię, to zwykle każdy mówi, że się boi, że się smartfon zaleje. W takim wypadku nie ma po co kupować droższych smartfonów wodoszczelnych. Lepiej kupić tańsze, które tego nie mają. A ja zawsze z tego korzystam. Kiedyś S5 miałem, zalała mi się w basenie ogrodowym i została przez producenta naprawiona w ramach gwarancji, więc zero problemu. I zobaczcie teraz. Wszystko dokładnie oczyszczone, wypłukane. Proszę bardzo. Jedna rzecz. Smartfon to samo. Nie wyłączam go, nigdy go nie wyłączam. Przycisk, zobaczcie, wciskam, nic się nie boję, niczego. Wszędzie jest wszystko zabezpieczone przez producenta. O, tu przycisk. Głośności przyciski. Wszystko czyściutkie musi być. No i co? I gotowe. Trochę to, jak widzicie, zajmuje, trochę czasu się traci i wody, ale mamy wszystko. Mega czyściutkie, wszystko działa. No i wtedy
Warto po prostu oczyścić to za pomocą czy to ręcznika papierowego, czy zwykłego. I tutaj w tych wszystkich szparach, gdzie mamy mikrofony, port USB, głośnik, gniazdo słuchawkowe, tam jest jeszcze woda, więc warto delikatnie, ale nie mocno, tak w ręcznik po prostu pouderzać, przedmuchać delikatnie i liczyć się z tym, że przez godzinę po prostu będziemy mieli głośnik kiepsko działający, mikrofon, więc jeżeli ktoś będzie do nas dzwonił, to będzie znacznie gorzej, ale po około 2 godzinach wszystko będzie w najlepszym porządku. Taki jest mój sposób na czyszczenie smartfona już od 4 lat z tym smartfonem, a z innymi oczywiście też to robiłem. No i taki jest mój sposób. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dajcie znać, w jaki sposób Wy dbacie o czystość swoich urządzeń elektronicznych, czyli smartfonów, tabletów. Cześć!